Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego małego vloga o małej przyczepce. Dalej jesteśmy w Marigoldzie na Garach na Polu. Właśnie szykujemy się do wyjścia, a dzisiejszy dzień zaczniemy sobie od odwiedzin Muzeum Zabytkowych Traktorów. Jak zdążymy, jak się dzieci wyszykują do końca i będą gotowe i zwarte, to może zdążymy. Może zobaczyć. zdążymy. Mamy 7 minut, wszyscy już poszli. Pole wyludniało, tylko my tu zostaliśmy, jeszcze się zbieramy. Zdążyliśmy, dogoniliśmy wycieczkę. Jesteśmy w gospodarstwie, gdzie gospodarz zgromadził piękną kolekcję starych traktorów. Największa atrakcja dla dzieci, któryś został odpalony. Największą atrakcją dla dzieci jest to, że do każdego można wejść, do każdego można wsiąść. Jedziesz kosić i orać. Ozdobą kolekcji pana Jerzego jest Ursus C45. Jest to pierwszy powojenny polski ciągnik produkowany od 1947 roku do 1954. Konstrukcja traktora była oparta na niemieckim modelu Lanz Bulldog D9506. Traktory te znajdowano porzucone na polach i w gospodarstwach po II wojnie światowej na tzw. ziemiach odzyskanych. Niezwykle ciekawy jest sposób uruchamiania maszyny. Aby to zrobić, najpierw specjalnym palnikiem benzynowym trzeba podgrzać głowicę, tzw. gruszę żarową. Wprawienie w ruch silnika jest możliwe po osiągnięciu przez nią około 600 stopni Celsjusza. Traktor nie posiadał rozrusznika, silnik trzeba było uruchamiać ręcznie. Zamiast korby używano do tego celu wyjmowanej kierownicy, którą trzeba było włożyć w końcówkę wału korbowego. Następnie należy nasmarować panewkę. Kolejną czynnością było ręczne wtryśnięcie paliwa i zakręcenie kierownicą w kierunku przeciwnym do kierunku obrotów silnika, tak aby wywołać sprężenie i odbicie, które ostatecznie uruchamiało silnik w odpowiednim kierunku. Metoda uruchamiania traktora była niebezpieczna i często była przyczyną wypadków wśród traktorzystów. Ciekawostką jest to, że raz uruchomiony ciągnik ze względu na czasochłonną procedurę uruchomienia gaszono dopiero pod koniec dnia pracy. A przez drgania poziome, które widać tu na filmie, pozostawiony z uruchomionym silnikiem traktor potrafił zatopić się w nieutwardzonym podłożu. To jest bardzo fajne miejsce. Jeżeli będziecie w pobliżu, polecamy Wam umówić się i odwiedzić, zobaczyć tę magiczną kolekcję starych traktorów. Niestety nie udało mi się nagrać momentu odpalania tego najstarszego traktora z lat 40., bo telefon się przegrzał od słońca. Jest tak upalnie, ponad 30 stopni i niestety niektóre sprzęty nie dają rady. A teraz tak dla porównania.
Jak technologia skoczyła do przodu. Uciekamy powoli, zabieramy się w następny punkt dzisiejszej wyprawy, na most w Siekierkach. Próbowaliśmy go zdobyć już 2 razy i teraz już jest na pewno otwarty, więc jedziemy na pewniaka. Przyjechaliśmy do Siekierek, jesteśmy na takim szlaku, na takiej drodze, która prowadzi do mostu w Siekierkach, do rowerowego mostu w Siekierkach. Idziemy wzdłuż trasy rowerowej, ale tak, żeby rowerzystom nie przeszkadzać. Maja Szpak już wyczaiła jabłuszka. Nie ja, Teodor Szpak. Teodor Szpak, ale ty zerwałaś. Smacznego. Dziękuję. Jeżeli oglądacie naszego vloga już od jakiegoś czasu, to wiecie, że próbowaliśmy dostać się na ten most, ale kiedy dojechaliśmy tutaj na rowerach, to okazało się, że most był jeszcze w budowie. Przesuwano cały czas termin otwarcia i teraz już wiemy na pewno, że jest otwarty, więc spróbujemy na niego wejść, na niego i na platformy widokowe. Już dochodzimy do mostu. Samochód zostawiliśmy przy skrzyżowaniu w Siekierkach. Jest mały parking i do mostu macie jakieś, no ja wiem, 300-400 metrów, może 200-250. Wychodzi to jakieś 2-3 minuty spacerkiem. Morskie szpaki dorwały kolejną jabłoń. Dobre jabłuszka? Takie na jabłecznik dobre. Kurde, jakie kwaśne. Pokaż. Bardzo dobra. Maja nie odpuszcza. Zbiera jabłka. Chyba kwaśne, co synek? Przed mostem jest taki parking rowerowy. Jest tu także ławeczka z figurą, z pomnikiem profesora Władysława Bartoszewskiego. Zatem wchodzimy na most. Kiedyś był to most kolejowy łączący 2 brzegi rzeki. W tej chwili, tak jak wspomniałem wcześniej, jest to most pieszo-rowerowy z zabudowanymi tarasami widokowymi. Jesteśmy teraz w Cedyńskim Parku Krajobrazowym i możemy podziwiać tutaj różne gatunki ptaków, które bytują tutaj właśnie na tych rzecznych rozlewiskach. Po środku mamy tutaj pas bitumiczny, a z boku widzicie kratki takie przezroczyste, więc trzymajcie drobne rzeczy i kluczyki w bezpiecznym miejscu, w bezpiecznej kieszeni. No fajnie się tutaj spaceruje, widząc rzekę pod sobą. Tu jak Teodor zauważył, zobaczcie, na filarach tego mostu zrobiono fajne takie ławeczki z edukacyjnymi zdjęciami, ze zdjęciami ptaków i ich nazwami gatunkowymi. Ile kacek. Można sobie tutaj popatrzeć, jak wygląda gęś gęgawa, a później poszukać jej na rozlewisku. Taki mamy po tej stronie. Mamy tu błotniaka stawowego. To taki drapieżny ptak. Od czego? Aha, a tu jest ten sam ptak, tylko po niemiecku. Obok możemy zobaczyć też filary, stare filary po równoległym moście, który był tutaj wybudowany w latach 30. A to wiesz co? Tak? To jest co? A ten drapieżnik to jest, czy jest zły na ludzi, czy na ptaki? No raczej na ptaki. Ludziom nic nie zrobi. Jesteśmy za duzi.
Na każdej takiej ławeczce, oprócz zdjęć ptaków, które możemy tutaj spotkać, są przedstawione fakty historyczne dotyczące tego miejsca. Jak widzicie, tutaj mamy wiosnę 1945 roku. Wysadzono obydwa mosty, które pozostały zniszczone do 1954 roku. Tak więc spacerując po moście możemy dowiedzieć się nie tylko czegoś o przyrodzie, która go otacza, ale także o historii tego terenu oraz o historii samej budowli. Dzieciaki i Justyna dotarli już do tarasu widokowego. Bardzo fajnie, że te schody nie są ażurowe, tylko pełne metalowe. Przyjemnie się po nich wchodzi i wysypane takim antypoślizgowym grysikiem, żwirkiem. Taras widokowy ma 2 poziomy. W tej chwili znajdujemy się na tym niższym. Teraz wejdziemy na wyższy pokład. To najwyższy. Tato, wiesz co, to patrz. To są kotki dla zakochanych. Tak? No rzeczywiście. Piękne miejsce spacerowe. Polecamy. Jeżeli będziecie w tych okolicach, do czego Was gorąco namawiamy, to musicie tu przyjechać. Przekraczamy teraz właśnie granicę. Teoś cieszy się, że jest w innym kraju. Jesteśmy jednocześnie na początku, na 0 kilometrze trasy po Jezierzy Zachodnich. Jest naprawdę gorąco, żar leje się z nieba. Kiedy wychodziliśmy z samochodu, były 32 stopnie. Most jest czarny i dodatkowo bije od niego ciepło. Może chociaż nad rzeką zaznamy chwili ochłody, może jakiś wiaterek się ruszy. No i wiaterek rzeczywiście jest, ale wcale nie jest chłodny. Mały odpoczynek w cieniu, którego za dużo tutaj nie mamy. Załogo, idziemy dalej. Nie! To my idziemy, a wy poczekajcie. Taki tekst jest najlepszym motywatorem dla dzieciaków. No i moja droga ekipo, most w Siekierkach zdobyty. Po niemieckiej stronie też jest mały parking i jest też takie miejsce, gdzie można odpocząć. Są ławeczki z punktem widokowym. Maja ma misję. Niesie przez cały most butelkę z wodą na głowie. Chce zobaczyć, czy jej się uda. Już niewiele zostało. No już niedaleko, prawie finisz. Pięknie, rybcia. To teraz daj się napić. Nie mam mocy. Gazela.
A Teodor z Justyną jeszcze na moście. Wróciliśmy już na kemping, jesteśmy z powrotem na polu Marigold. Jak widzicie, trwają warsztaty, zaraz sobie tam podejdziemy, a tymczasem próbujemy nowych pyszności z garów na polu. Mamy tutaj zupkę cebulową, mamy gulasz wegetariański, tak? Tak. Ostry, nie, tu jest chyba wegetariański, Tu jest wege, ostry, tu jest a z tu jest kurczakiem z kurczakiem. Tu też jest wege. Okej, łyżka dla taty też jest. Tu jest. Tu jest łyżka dla taty. Ostra. Spróbujemy, no takie miało być. Spróbujemy zupki cebulowej. Ostre? Nie, zupka cebulowa jest łagodna, bardzo pyszna. Chociaż trochę pieprzu jest. Dobre, nie? Widzisz? A teraz Aha. tata tutaj, to jest To jest przepyszne, to akurat teraz Tak? bierzesz, no. Może podmuchaj. korzeń Ale ciekawy. to musisz To jeszcze była wziąć pietruszka wodę. chyba, No czekaj, kurczaczek. muszę wziąć tutaj, Pomidora? pomóż mi z drugą łyżeczką. I co, dobre? A dobra, wciśnij mi całego tutaj. Okej. O, Troszkę to wody. Josiowi zasmakowało. No to już możesz jeść. Dobra, to masz taką... Pyszne, ale Wege. pikantne. A ty masz z mięskiem, tak? Nie, Teoś ma z mięsem. Pokaż z mięskiem. Nie, to Maja ma to samo chyba. Nie. Nie, my we Dobra. dwie mamy wege. To pokaż tutaj kawałek. Ostre. Aha. Ostre jak nie wiem. Mogę zobaczyć Witosia twoje? No i trochę mniej pikantne. Ja zostanę przy zupce cebulowej. Chcesz spróbować snek? Spróbuj. Dziękuję. Co tu dzisiaj motamy? Dzisiaj robimy kolczyki recyklingowe z kapsułek po Nespresso. I zobaczcie, już jest wieczór, kuchnia, gary na polu dalej nie zwalnia tempa. Mamy tutaj dzisiaj ziemniaczek pieczony w ognisku, kiełbaskę swojską, pesto z pietruszki tym razem, domowy hummus, ogóreczek domowy kiszony, pyszny, wypiekany tutaj na wsi, chleb, pastę z pieczonego bakłażana oraz śledzia w oleju z cebulką i pietruszką. Zobaczcie, jakie dziewczyny zrobiły sobie kolczyki. Zobaczcie, uwierzycie, że to są kolczyki recyklingowe z kapsułek od kawy, od ekspresu, a Maja zrobiła takie. To mama zrobiła. My Mama sobie- zrobiła Mai, a Maja mamie. Moim pomysłem był księżyc, ale coś to chyba nie Jedne pykło. takie, a drugie są takie. A Mai zrobiłam jednakowe. Jak ładnie może wyglądać biżuteria zrobiona z kapsułki po kawie. Takie rzeczy tylko na garach na polu w Marigoldzie.